Dzień dobry, nazywam się Oliwier Kopaczel. Jestem właścicielem oraz konstruktorem w firmie Mehenker. Od ponad 10 lat zajmuję się regeneracją oraz produkcją systemów zmiennej fazy rozrządu. W naszej stałej ofercie znajduje się ponad 40 modeli silników. Produkty Mehenker dostępne są w hurtowniach motoryzacyjnych w całej Polsce. Każdego miesiąca trafia do nas ponad 150 części w celu regeneracji. W ostatnich latach zainwestowaliśmy w sprzęt ponad 1,5 miliona złotych. Żeby nie pozostawać gołosłownym, postanowiłem pokazać Wam, jak tak naprawdę wygląda regeneracja regulatorów faz rozrządu do silnika 4.2 V8 BAT lub BBK w naszej firmie. Zapraszam. Myślę, że warto byłoby zacząć od tego, czym tak naprawdę jest regulator faz rozrządu, przez niektórych błędnie nazywany wariatorem. W dużym uproszczeniu, dawniej silniki benzynowe miały ustawiony rozrząd w jednej stałej pozycji, zapewniającej maksymalną sprawność, efektywność jednostki napędowej. Z czasem jednak okazało się, że aby zwiększyć tą sprawność, należy dostosowywać ustawienie rozrządu do bieżącego zapotrzebowania silnika. Powstała zatem potrzeba stworzenia mechanizmu pozwalającego na regulację w czasie jazdy samochodem. Mechanizm taki nazywany jest systemem zmiennej fazy rozrządu, a regulator faz jest jego głównym elementem. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej informacji na ten temat, to zapraszam do odwiedzenia naszego bloga na naszej stronie internetowej www.mehenker.com. Ale wróćmy do procesu regeneracji. Zaczynamy od odebrania paczki od kuriera. Dziękuję. Następnie otwieramy przesyłkę i wprowadzamy zlecenie do naszego systemu. Części przechodzą dokładne oględziny oraz są fotografowane, aby udokumentować stan, w jakim do nas przyszły. Po oględzinach trafiają do odpowiednio ponumerowanej kuwety i czekają na swoją kolej. Gdy tylko zwolni się stanowisko, pracownik działu regeneracji pobiera części i rozpoczyna naprawę. Naprawa rozpoczyna się od całkowitego rozebrania części. Zwracamy przy tym uwagę na nietypowe usterki, zanieczyszczenia lub próby samodzielnej naprawy. Następnie komponenty trafiają do myjki ultradźwiękowej. Dokładne mycie pomaga w ocenie uszkodzeń oraz pozwala uniknąć zanieczyszczeń mających wpływ na pracę układu. W naszym warsztacie bardzo dbamy o czystość. Nie naprawiamy wrażliwych części hydraulicznych na wolnym powietrzu, ponieważ może to grozić dostaniem się piasku i kurzu do ich wnętrza. Typowym uszkodzeniem w przypadku regulatorów faz rozrządu jest zużycie kieszeni mechanizmu blokującego. Mechanizm ten ma za zadanie utrzymywać w pozycji regulator podczas tzw. zimnych startów, gdy jego komory olejowe są puste. Jego usterka objawia się charakterystycznym grzechotaniem podczas rozruchu. Co ciekawe, nie wpływa na pracę systemu, więc nie zaobserwujemy żadnych błędów. Coraz częściej uszkodzeniu ulega również obudowa rozdzielacza oleju. Ma ona za zadanie dostarczyć odpowiednie ciśnienie oleju do regulatora. Specjalna tuleja, która stanowi swego rodzaju przedłużenie wałka rozrządu, ma wywiercone kanały olejowe. Zamontowane są na niej 3 stalowe pierścienie uszczelniające. Pierścienie mają za zadanie rozdzielić 2 kanały olejowe. Nazwijmy je A i B. Elektrozawór sterujący, zamontowany w obudowie rozdzielacza, ma za zadanie przełączanie przepływu oleju pomiędzy wspomnianymi kanałami. Kanał A odpowiada za opóźnienie regulatora, a kanał B za jego przyspieszenie. Z czasem pierścienie mogą wyciąć charakterystyczne rowki na powierzchni uszczelniającej rozdzielacza, przez co może dochodzić do spadku ciśnienia w układzie. Gdy już ocenimy uszkodzenia, możemy przystąpić do naprawy. Rozpoczniemy od rozwiercenia uszkodzonej kieszeni blokady. Na specjalnym uchwycie montujemy zębatkę regulatora. Następnie bardzo dokładnie bazujemy wrzeciono maszyny. Gdy wszystko jest gotowe, uruchamiamy przygotowany wcześniej program obróbczy. W precyzyjnie rozwierconą kieszeń blokady wprasowujemy hartowaną tuleję, którą produkujemy u nas w firmie. Ma ona wyższą twardość niż oryginalna blokada, przez co jej trwałość jest znacznie wyższa. Kolejnym krokiem jest szlifowanie powierzchni zębatki. Często zdarza się, że powierzchnia ta jest porysowana i dlatego przy pomocy szlifierki do płaszczyzn zbieramy wierzchnią warstwę zębatki, polepszając przy tym szczelność regulatora. Gdy mamy już usunięte uszkodzenia, możemy przejść do montażu. Najpierw zakładamy nowe uszczelnienia obudowy. Potem wkładamy tłoczek blokady, nową sprężynę oraz nową podkładkę sprężyny, którą produkujemy u nas w firmie.
Przed zamknięciem pokrywy smarujemy wnętrze przy pomocy płynnego smaru. Jest to konieczne, aby części nie zardzewiały w czasie transportu oraz aby nie zatarły się przy pierwszym rozruchu. Teraz możemy już przykręcić pokrywę regulatora. Na śruby zawsze nakładamy klej do gwintu, aby nie doszło do rozkręcenia się części w czasie pracy silnika. Można się domyślić, jakie miałoby to skutki. Przy pomocy klucza dynamometrycznego upewniamy się, że śruby są dokręcone z odpowiednią siłą. Jak sami widzicie, podczas regeneracji regulatora robimy dużo więcej niż wymiana uszczelnień i mycie części. Teraz pokażę Wam, jak naprawiamy rozdzielacze oleju. Rozdzielacze zakładamy na specjalny przyrząd w naszej maszynie. Dokładnie bazujemy się do uszkodzonego otworu i uruchamiamy program obróbczy. Pierwszym krokiem jest rozwiercenie obudowy w miejscu uszkodzenia. Następnie wprasowujemy wyprodukowaną w firmie Mehenker tuleje w rozwiercone wcześniej miejsce. Tuleje, których używamy do naprawy rozdzielaczy oleju, wykonane są z najtwardszego dostępnego stopu aluminium, znanego jako Fortal. Fortal jest powszechnie stosowany w przemyśle lotniczym ze względu na swoje wyjątkowe własności wytrzymałościowe, porównywalne do stali konstrukcyjnych. Wróćmy teraz do naprawy. Na tym etapie wykonujemy kanały smarujące we wprasowanej wcześniej tulei. Jest to bardzo ważny element, ponieważ to one będą odpowiadały za dostarczenie oleju do regulatora. Na samym końcu obróbka wykańczająca. Przetaczamy tuleję na finalny wymiar z dokładnością do 1/100 mm. Ostateczny wymiar sprawdzamy na maszynie pomiarowej. Tak jak wspomniałem wcześniej, dokładności jakich szukamy są na poziomie 1/100 mm. Stosujemy 120-barową myjkę ciśnieniową do usuwania opiłków metalu powstających z obróbki skrawaniem. Dzięki temu nie ma możliwości, aby w kanałach olejowych pozostawały zanieczyszczenia. Pozostało jeszcze sprawdzić, czy elektrozawór sterujący się nie zacina. W tym celu podłączamy go do naszego sterownika i kilkukrotnie uruchamiamy, obserwując ruch iglicy. Tutaj wszystko działa bez problemu. Elektrozawór smarujemy oraz przykręcamy do obudowy rozdzielacza. Gdy już jesteśmy pewni, że wszystko działa jak należy, przystępujemy do wkładania tulei wałka do obudowy rozdzielacza oleju. Należy zwrócić uwagę, aby zamki pierścieni uszczelniających znajdowały się wtedy po przeciwnej stronie niż kanały smarujące. W przeciwnym razie pierścienie mogą zahaczyć o nowo wyfrezowane krawędzie i je uszkodzić. Wtedy mogą się również pojawić opiłki. Nowe rozdzielacze oleju sprzedawane są razem z zamontowanymi już tulejami i pierścieniami. Samej tulei lub samej obudowy aluminiowej nie da się kupić osobno. Z tego powodu części po naszej regeneracji dostarczamy do klientów w takiej samej postaci, złożone i gotowe do montażu. Nie zalecamy ich samodzielnej rozbiórki. Dzięki! Teraz, gdy już mamy zregenerowane części, możemy przystąpić do przygotowywania wysyłki. W przypadku tego silnika dokładamy oryginalne uszczelki montażowe oraz nowe śruby wałka rozrządu. Następnie wykonujemy zdjęcie części przed wysyłką i zamykamy zlecenie. Całość dobrze zabezpieczamy przed uszkodzeniem w transporcie. Przecież wszystko się może wydarzyć. Pozostało już tylko przekazać paczkę do kuriera. Cała usługa trwa zazwyczaj 48 godzin. Czas ten może się wydłużyć w przypadku, gdy części są bardzo poważnie uszkodzone albo brakuje nam jakiegoś elementu naprawczego. Praktycznie wszystkie części zamienne produkujemy u siebie w Rzeszowie. Wiele z nich możecie kupić w naszym sklepie internetowym lub w hurtowniach motoryzacyjnych Autopartner oraz Hart. Wśród naszych produktów znajdziecie nowe koła łańcuchowe o twardych, wytrzymałych zębach, również do silnika 4.2 V8. Pierścienie uszczelniające wykonane ze specjalnego samosmarującego tworzywa, odpornego na ścieranie i nieuszkadzającego powierzchni współpracującej. Zestawy uszczelnień Vanos do silników marki BMW. I wreszcie nasze najnowsze dziecko. Fabrycznie nowe regulatory faz rozrządu do silników grupy Volkswagena. Pierwszy tego typu produkt w Polsce. Jak sami widzicie, regeneracją zajmujemy się profesjonalnie. Każdego dnia pracujemy nad poszerzeniem oferty oraz polepszeniem jakości naszych usług. Czy warto regenerować części? Oczywiście, że warto. Dla przykładu podam silnik 4.2 V8 BBK lub BAT, do którego regulatory regenerowaliśmy w tym filmie. Wczoraj sprawdziłem cenę zakupu dwóch regulatorów faz w autoryzowanym serwisie. Jest to 5200 zł. Do tego dochodzi koszt zakupu dwóch rozdzielaczy oleju w cenie 7000 zł. Razem daje to 12 200 zł. Dla porównania, koszt regeneracji w naszej firmie wynosi od 1200 do 2000 zł. Nie wiem, jak można powiedzieć, że to się nie opłaca. No chyba, że dla kogoś wydanie 12 000 zł na oryginalne części Vaso jest drobnostką.
Jednak aby regeneracja była naprawdę opłacalna, warto oddać swój silnik w ręce prawdziwych profesjonalistów.